Jedna z tych pierwszych scen jest taka, że ta niepełnosprawna dziewczyna łapie jakiś samolot, który nieopatrznie najmłodszy syn upuściłby na ziemię, więc ona w ostatniej chwili na wstrzymanym oddechu łapie ten samolot i po prostu ładunek emocjonalny był dla mnie taki bardzo charakterystyczny, bo właśnie wspomniałeś o tych puszkach aluminiowych, one po prostu w kuchni, mam cały czas przed oczami taką scenę, kiedy one po prostu jak klocki domino zaczynają upadać jedna za drugą i powodują ogromny dźwięk i już w tej sytuacji wiem, że moi rodzice się obudzą i że czeka mnie ciężkie przejście i to poczucie grozy, które towarzyszy mi właśnie, kiedy przypominam sobie tę sytuację i to poczucie, które towarzyszy bohaterom w tych pierwszych scenach, którzy za wszelką cenę starają się uniknąć dźwięku, jest takie dla mnie bardzo charakterystyczne. Dobra, to cześć wszystkim. Ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę ten podcast Przemyślane kadry, gdzie rozmawiamy o filmach, filozofii, powiedzmy psychologii, tak jak ten dzisiejszy przypadek wskazuje, ale tak swobodnie i chodzi o to, że te filmy to są jakieś ilustracje pewnych problemów, o których rozmawiamy. I jest dzisiaj ze mną Magda, koleżanka. Cześć. I spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o filmie Ciche miejsce, czyli takim dość popularnym horrorze czy thrillerze science fiction z 2018 roku. No i powiem krótko w ogóle jaka jest konwencja, jaki jest pomysł na tą rozmowę. To jest taki film, który ja obejrzałem już jakiś czas temu i on nie zrobił na mnie w ogóle wrażenia, to znaczy zrobił takie przeciętne, jakoś szybko zapomniałem o nim, a potem rozmawiałem z tobą, Magda, prywatnie i ty zwróciłaś uwagę na to, że ten film jakiś efekt wywołał, zrobił na tobie duży efekt. Aha, jeszcze chciałem zaznaczyć, że jakby chcemy porozmawiać o tym filmie w kontekście DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików i tego w ogóle, jak wygląda wychowywanie się w domu alkoholików. No i ty opowiadałaś, że ten film się odnosił w związku z tym, że masz sama takie doświadczenia do jakichś twoich przeżyć i dlatego jakoś tak oddziaływał na ciebie. Jak to wyglądało z twojego punktu widzenia? Dlaczego on takie wrażenie na tobie zrobił? Dla mnie ten film zdecydowanie jest jakimś studium traumy alkoholowej, mimo że kiedy później o nim czytałam, to okazało się, że zamierzenie takie nie było i nie rozmawialiśmy o tym, ale doszłam do takiej informacji, że John Krasiński jakby opowiada w tej historii o swoich takich rodzicielskich lękach i te potwory, które pojawiają się w tym filmie, są taką personifikacją wszystkiego, co może czyhać na te dzieci. No a ja ten film odebrałam jakby był po prostu o traumie alkoholowej, jakby opowiadał o życiu w rodzinie alkoholowej. I nie wiem, czy chciałbyś już tutaj opowiedzieć o fabule? Wiesz co, właśnie tak myślę, że może w kilku słowach powiem, bo jakby zamysł jest taki, że też nie wiadomo, czy widzowie, słuchacze widzieli ten film, ale to tylko w kilku zdaniach, bo o tym filmie było dość głośno, zdaje się, że on jest na Netflixie cały czas dostępny. No, fabuła jest taka, że to się opiera na takiej idei, że jest taki postapokaliptyczny świat, jest tam rodzina, mąż, żona i dzieci i ten świat jakby jest opustoszały, istnieją tam jakieś potwory, takie, które się zjawiają znikąd, przeraźliwe potwory, które gdzieś tam wyskakują z jakichś zarośli, krzaków i tak dalej. I okazuje się, że te potwory reagują na dźwięk i w związku z tym ci bohaterowie muszą żyć w kompletnej ciszy i porozumiewają się językiem migowym. I właśnie ciekawe jest to, że oni przez to są jacyś tacy odizolowani od rzeczywistości, ta ich komunikacja jest taka specyficzna i ten film, to sama też zwracałaś na to uwagę, że ci aktorzy są tacy bardzo nadekspresyjni, to znaczy oni się wydają cały czas przerażeni niesamowicie. No i to jest też chyba element jakby sukcesu tego filmu, że on przez tą ciszę wywołuje takie wielkie napięcie, prawda? Bo jakby nigdy nie wiadomo, jakby w każdej chwili można wywołać dźwięk. Te dzieci na przykład nieumyślnie wywołują jakieś tam hałasy, a te potwory się zjawiają w ciągu tam jakiejś sekundy po prostu, więc nigdy się nie można czuć bezpiecznym. No i co? I właśnie jakby o tym rozmawialiśmy wcześniej, że na przykład o tym będziemy rozmawiać, ile jest elementów związanych jakby w których ty się też odnajdywałaś, ale chodzi o to, że ci bohaterowie, oni żyją w takim świecie, gdzie cały czas jest jakieś maksymalne napięcie, prawda? Jakieś takie nieokreślone niebezpieczeństwo.
Tak, i właśnie te potwory jako taki właściwie nie do końca w tym filmie istotny, drugoplanowy środek do tego, żeby stworzyć jakieś okoliczności, mogą być właśnie chyba bardzo różnie rozumiane. I tak jak wspominałam, twórca tego filmu postrzegał je jako jakieś niebezpieczeństwo, niebezpieczny świat czekający na swoje dzieci. Tak, i dla mnie one są właśnie tymi moimi rodzicami, alkoholikami, z którymi właściwie nie można negocjować. Po prostu można wypracować sobie jakieś proste zasady życia z takim niebezpieczeństwem, z zastrzeżeniem, że to życie, te zasady właściwie nie dają stuprocentowej ochrony, bo przecież dźwięk towarzyszy nam wszędzie, prawda? Nie do końca mamy wpływ na to, żeby się pojawił i też na to, czy sami go generujemy, czy nie mamy do końca wpływ. Powiedziałaś o tym, że ten Krasiński miał takie poczucie, że jakby w tym filmie są obecne jakieś jego lęki. To jest ciekawe dla mnie, bo jakby ja naprawdę w ogóle nie zwróciłem uwagi na te rzeczy. To znaczy zakładałem, że to jest taka trochę jakaś populistyczna historia hollywoodzka. To znaczy, że ten motyw z ciszą, że on ma po prostu budować napięcie, no i jakby oddziaływać na widza. Ale to jest ciekawe, bo my już trochę rozmawialiśmy o tym filmie no i ty faktycznie zwróciłaś uwagę na takie rzeczy, które, nie wiem, jakby o tym też możemy powiedzieć, że o tym dyskutowaliśmy wcześniej, czy to jest zamierzone przez twórców, czy to jest niezamierzone. Ja się raczej skłaniam ku wnioskom, że to nie jest zamierzone, że to jakoś mimochodem wyszło. W każdym razie, no właśnie, jakby ta analogia jest taka interesująca. To jest temat na tą dzisiejszą rozmowę, że to jest taki hollywoodzki, masowy film, który ludzie oglądają dla rozrywki poniekąd, a jakby łączymy to z czymś tak trudnym, istotnym, jak to DDA i właśnie tak trudne dzieciństwo, jak to twoje. Może już skoro zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie, to przejdźmy do tych kolejnych wątków, bo ja sobie wypisałem właśnie takie wątki, które chciałbym omówić, o których też już wcześniej rozmawialiśmy, czyli ta cisza, dlaczego jest tak straszna, poczucie izolacji, takie funkcjonowanie w trybie przetrwania, które też jest obecne w tym filmie, jako takim survivalowym filmie. Ten świat przedstawiony, czyli taki świat postapokaliptyczny, potwory jako alkoholicy właśnie, jak tu się można dopatrywać jakichś analogii, doświadczenie traumy, niestabilność tego świata, to też jest coś takiego, co tutaj widać, bezruch i wieczny lęk. No, tych wątków jest sporo, one pewnie jakoś się będą mieszać, ale może o tej ciszy przez chwilę porozmawiamy. Dlaczego cisza w ogóle jest straszna? Nie wiem, dla ciebie jakby teraz, jak o tym myślisz, cisza sama w sobie jest czymś przerażającym, także na przykład teraz musisz sama w ciszy pozostać przez chwilę, czy jak to wygląda? Czy to chodzi tylko o jakieś skojarzenia, właśnie te skojarzenia z dzieciństwem, czy jak ty to odbierasz? Wiesz co, teraz jeżeli chodzi o moje dorosłe życie już poza domem alkoholowym, to cisza nadal jest dla mnie czymś nieznośnym i ja w ogóle wydaje mi się, że generuję bardzo dużo dźwięku, chociaż sama tego dźwięku nie potrafię wygenerować, na przykład nie potrafię krzyczeć, ale wszystkie rzeczy, muszę cały czas słuchać muzyki, jakiegoś podcastu, czegokolwiek bardzo głośno. I to jest bardzo ciekawe, bo właściwie ta cisza była czymś, do czego ja dążyłam, żeby na przykład nie obudzić moich pijanych rodziców, którzy w ciągu dnia właśnie spali i budzili się tylko kilkukrotnie, żeby uzupełnić poziom alkoholu. Natomiast, no i ona była czymś, do czego dążyłam, natomiast skojarzenie z ciszą jest u mnie tak duże, że cały czas muszę jednak jakiś ten dźwięk generować. I podobnie jest w tym filmie, wydaje mi się. To znaczy ta cisza jest taka pełna napięcia i oczekiwania, a jednak pożądana. Ja tutaj się mogę jakby tylko do swoich doświadczeń odwoływać, a one jakby wyglądają inaczej zupełnie, ale też przyznam szczerze, że jak o tym myślałem, dla mnie w ciszy też jest coś strasznego poniekąd. Zastanawiałem się, o co chodzi, też może nie w jakimś dużym stopniu, ale mam coś takiego, że się obawiam ciszy, takiego momentu, że na przykład wieczorem już tam wyłączasz telewizor, wyłączasz radio i masz po prostu tam, nie wiem, wejść do łóżka w takiej ciszy kompletnej. Ja na przykład też robię tak do tej pory, że jak przychodzę do mieszkania, to na przykład włączam radio od razu. Mam takie radio, że tylko wciskam jeden przycisk i ono się od razu włącza i jakby to na takiej zasadzie działa, że w ogóle jakby nie trzeba tego słuchać. Ja nie słucham, o czym tam gadają, tylko że to jest jakiś taki, nie wiem, jakiś taki dźwięk tła
który właśnie jakoś rozładowuje to napięcie, bo jakby nie wiem o co chodzi, ale no nie wiem, nawet w tym sformułowaniu cisza przed burzą tutaj coś takiego dochodzi do głosu, w takim sensie, że w ciszy jest jakieś napięcie, prawda, że jakby, że coś się ma wydarzyć, coś złego poniekąd. Też myślałem sobie o tym, że jest z ciszą tak, że my czasami próbujemy trochę uciec od siebie samych, od jakichś bolesnych takich stanów wewnętrznych, myśli, emocji, a z tą ciszą jest tak, że ona cię wrzuca jakby w sam środek tego właśnie, jakby ciebie samego i tego, co trudne. Nie wiem, czy jakoś tak to odbierasz też. Dokładnie. Zostajesz sam ze sobą i po prostu nie ma ucieczki jednak. No ale w tej sytuacji, w sytuacji tego filmu, czy w sytuacji jakiegoś mojego doświadczenia rodziny alkoholowej, nie ma wyboru jakby. Zostajesz sam ze sobą, ale jest coś ważniejszego, jest to przetrwanie, więc wszystko inne schodzi na dalszy plan. Ale w takich normalnych okolicznościach jest dokładnie tak, jak mówisz, też mam takie odczucie. Ja sobie myślałem o tym, że to jest całkiem ciekawe, że ten film się opiera jakby cisza swoją drogą, ale ten tytuł Ciche miejsce, no on jest taki symboliczny, prawda? Bo jakby to ciche miejsce się kojarzy z jakimś poczuciem izolacji i tutaj właśnie jak mi opowiadałaś o tych swoich doświadczeniach i skojarzeniach z tym filmem, to już to zacząłem jakoś lepiej rozumieć, bo nie wiem, czy tak byś powiedziała, że właśnie takie wychowywanie się w domu alkoholików to jest takie życie w cichym miejscu, w takim sensie, że jakby to też widać po bohaterach tego filmu, to poczucie izolacji, że jakby każdy z tych bohaterów żyje w jakimś stanie izolacji, tak jak takie dziecko, które wychowuje się w rodzinie, gdzie jest alkohol. Ja myślałem sobie o tym, jak ty mi opowiadałaś już o tych swoich doświadczeniach, że z tymi rodzicami jakby nie ma normalnego kontaktu, kiedy oni są pijani, nie można się z nimi normalnie porozumieć i to dziecko jakoś tak, nie wiem, jak to sobie wyobrażam, żeby się jakoś ratować te resztki zdrowia psychicznego, to jakoś tak się osuwa coraz głębiej w siebie samo, prawda? Jakoś tak się wycofuje do wewnątrz. No i właśnie tutaj jest ta metafora cichego miejsca, które pewnie można różnie rozumieć. Właśnie, żeby przetrwać, trzeba wejść bardzo często. Człowiek wchodzi w trudnych sytuacjach w taki stan zamrożenia, i jak sobie o tym myślę, to zamrożenie to jest, czyli jakiś brak emocji, takie pozorne opanowanie, to jest też jakiegoś rodzaju cisza, właśnie polegająca na tym braku ekspresji. Ale właśnie to jest bardzo charakterystyczne, no nie tylko dla DDA, ogólnie dla ludzi w ciężkich sytuacjach. No, opowiedziałaś mi wcześniej o takiej sytuacji, kiedy pamiętasz, że w dzieciństwie któregoś razu oglądałaś jakąś bajkę z wyłączonym dźwiękiem, prawda? To mi się skojarzyło właśnie bardzo mocno z tym filmem i właśnie z czymś takim, no nie wiem, jakby w tym filmie na przykład są takie sceny, że ci bohaterowie bardzo chcą wyrazić jakieś emocje. Jest ta znamienna scena, o której rozmawialiśmy też, jak ta główna bohaterka jest w ciąży i w jednej ze scen zaczyna rodzić dziecko, ale nie może krzyknąć i zatyka sobie dłońmi usta właśnie. Jeszcze wcześniej jest scena, jak ona schodząc ze schodów wstaje na gwoździu i wbija sobie ten gwóźdź w stopę. I tak samo, no wtedy akurat zaczyna krzyczeć, ale za chwilę se zatyka te usta. No i ja właśnie myślałem sobie o jakichś takich analogiach, że to jest tak, że ty tłumisz w sobie jakieś emocje, prawda? Właśnie tak jak z tym oglądaniem telewizji bez dźwięku, że gdzieś tam pijani rodzice śpią obok, ty się starasz ich nie obudzić i pozostajesz w tej ciszy, w jakimś takim stanie bezruchu i to pewnie jest tak, że jak jesteś jakby dzieckiem, no to nie wiem, to jakoś tak zniekształcasz w sobie te podstawowe odruchy jakiejś autoekspresji, nie wiem, powiedzenia czegoś, wyrażenia emocji, wyrażenia jakiegoś gniewu, sprzeciwu i tak dalej, i że to musi takie mocne piętno odciskać jakby na psychice i na takim codziennym funkcjonowaniu. Tak, kosztem jakiegoś normalnego rozwoju osobowości, ale dzięki temu wchodzisz w ten tryb przetrwania i właśnie okazuje się, że już kilkuletnie dzieci, właściwie jako ludzie mamy bardzo naturalne zasoby, żeby tak mniejsze zło jakby samemu sobie czynić i żeby po prostu przetrwać. I właśnie opowiadałeś o tej scenie, w której bohaterka rodzi i stara się nie wygenerować też żadnego dźwięku w tak strasznej i trudnej sytuacji.
I okazało się, że ta scena obudziła we mnie jakieś, mogłabym powiedzieć, że dla mnie osobiście podobne wspomnienie, chociaż w rzeczywistości troszeczkę inne, bo jako kilkuletnie dziecko właśnie pod wanną zwykle siadałam, bo to było miejsce najdalej oddalone od miejsca, w którym spali moi rodzice, bo to wszystko było na dosyć małej przestrzeni takiego mieszkania kawalerskiego, jednopokojowego, więc wybierałam to miejsce właśnie pod wanną, siadałam tam i bezgłośnie płakałam i bezgłośnie krzyczałam. Otwierałam też usta, podobnie jak nasza bohaterka, w takim niemym krzyku. I ta sytuacja jakaś dla mnie była bardzo naturalna i pamiętam, że wielokrotnie powtarzana. Pomagała mi w jakiś sposób się rozładować, chociaż teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że dźwięk jest jakąś taką niezbędną rzeczą, żeby te emocje z siebie wyrzucić, ale jednak radziłam sobie w ten sposób. Ale w tym filmie bardzo wyraźnie widzimy, że ta trauma naszych bohaterów tak bardzo wyraźnie się nawarstwia właśnie dlatego, że oni nie ma jakiegoś momentu oddechu. Ta cała trudna sytuacja nie kończy się i oni, kiedy są w tych bardzo ciężkich emocjach, nie mają żadnej możliwości, żeby jakoś to przepracować, wyrzucić z siebie i po prostu wciąż w tej czujności tkwią, te emocje się nawarstwiają, a to przecież nie znika, prawda? Ja w ogóle chciałem zaznaczyć, powinienem był to powiedzieć wcześniej, że jakby ja nie jestem psychologiem, a to jest jakby temat dla psychologa, ja zajmuję się filozofią, więc postaram się tylko, no nie wiem, no jakby ja mówię o jakichś swoich skojarzeniach, swoich odczuciach w takim ogólnym ujęciu, ale jakby proszę wszystkich, żeby pamiętali, że ja nie jestem żadnym psychologiem, więc jakby nie mam, no jakby nie mam jak się jakoś tak bardzo rzeczowo odnosić do tych twoich opowieści, ale na przykład jak mówisz o tym teraz, to tak sobie myślę, że no właśnie jak się myśli o jakichś zaburzeniach psychicznych w sensie takim filozoficznym, bardziej ogólnym, no to jest tak, że jakby człowiek, który ma takie zaburzenia, on jest jakoś tak zdezintegrowany wewnętrznie. To jakoś myślę, że w ten sposób można określić. I to, o czym mówisz, mi się kojarzy z tym, że można właśnie, jeżeli ty nie masz możliwości w zdrowym przypadku człowiek powinien żyć jakoś w takim sprzężeniu zwrotnym ze światem, czyli reagować na ten świat, wyrażać emocje, komunikować się i tak dalej. A jeżeli to wszystko zostanie zahamowane, to się może zwrócić, cała ta energia może się zwrócić do wewnątrz człowieka czy dziecka w tym przypadku i on się może jakoś tak rozwarstwiać wewnętrznie, w takim sensie, że jakaś jedna twoja część wraca przeciwko innej części, no i to rodzi, jakby tam abstrahując od jakichś szczegółów, takich psychologicznych opisów, no to prowadzi do jakiejś takiej dezintegracji wewnętrznej właśnie, z którą potem trudno jest dojść do ładu, tylko można to jakoś tam próbować ponownie integrować. Ale chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, o tym już trochę mówiliśmy, o tym śnie pijanych rodziców, o tym też mi mówiłaś, że kiedy rodzice się kładli spać, to był właśnie jakby moment wytchnienia dla ciebie, prawda? Spokoju. I no jakby tutaj w filmie też poniekąd coś takiego jest, no bo kiedy jest cisza, ci bohaterowie panikują tak naprawdę, kiedy ktoś wyda jakiś dźwięk, kiedy dziecko włączy zabawkę, uruchomi jakąś tam rakietę, coś tam spadnie, coś tam się podpali, bo są właśnie takie sceny, więc wtedy się zaczyna taka prawdziwa panika. Ta cisza to jest niby coś bezpiecznego, tak jak ten sen rodziców, ale też właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, podszyty go takim niepokojem, no bo jakby ty rozumiem, że jakby nie wiedziałaś nigdy, kiedy ci rodzice się obudzą, że to się mogło wydarzyć jakoś nagle i to nie był jakiś trwały spokój, tylko właśnie jakiś taki bardzo tymczasowy. Tak, zdecydowanie. I to znaczy nawet ten tymczasowy spokój myślę, że nie mogłabym go nazwać spokojem w pełnym tego słowa znaczeniu. Raczej moje dzieciństwo właśnie upłynęło pod znakiem takiego trwania, kiedy moi rodzice właśnie spali, to byłam skupiona na tym, żeby po pierwsze nie generować żadnego dźwięku, ale żeby też chronić ich chronić ich sen przed tym dźwiękiem ze świata zewnętrznego, który mógłby się pojawić, kiedy ktoś zapuka do drzwi albo zadzwoni, kiedy zadzwoni telefon stacjonarny, bo wtedy w tamtych czasach się wychowywałam. I ogólnie takie wszystkie dźwięki życia codziennego to było coś, co bardzo mnie paraliżowało.
I raczej to nie było tak, że w momentach tego spokoju wykorzystywałam ten czas, żeby jakoś żyć, tylko raczej trwałam w oczekiwaniu. Oczywiście lepiej było mi, kiedy moi rodzice spali, ale jednak to nie były jakieś szczęśliwe czy spokojne chwile. I właśnie też chciałam poruszyć ten temat tej ekspresji bohaterów w związku z tym, w sensie tego, co tak bardzo mnie uderzyło, czyli jakoś, kiedy jeszcze nie spodziewałam się nawet, że ten film jest o tym i przez przypadek zaczęłam go oglądać, to pierwszą rzeczą, która nasunęła, był sposób, w jaki ci bohaterowie właściwie od pierwszych chwil filmu już stawiali stopy. I to było dla mnie uderzające, bo wydawało mi się, że osoba, która nie ma podobnych doświadczeń, ja właśnie w ten sposób nie potrafi dokładnie tak stawiać stóp, co przecież jest trochę absurdalne, no bo kiedy każdy z nas ma jakieś doświadczenie skradania się, prawda, ale okazuje się, że to coś więcej, bo mam wrażenie, że całe to ciało było, każdy ruch tych postaci to była taka chłodna kalkulacja nastawiona na to, jaki dźwięk oni wygenerują i aż to takie wstrzymanie oddechu i to wszystko w połączeniu z tym skradaniem się było dla mnie uderzające. To chyba była pierwsza rzecz, która sprawiła, że zaczęłam się zastanawiać nad tym filmem, o czym właściwie on jest. Kurczę, to jest ciekawe naprawdę z tym chodzeniem. Ja w ogóle o tym nie pomyślałem w trakcie oglądania go, no ale jest coś takiego, że jak na przykład idziesz swobodnie, takim swobodnym krokiem, to możesz mieć wyluzowane ciało i jakby w ogóle nie zwracać uwagi na ten chód. A jak starasz się iść w taki sposób, w jaki oni chodzą, to znaczy nie wydawać tych dźwięków, no to jest tak, że masz to ciało jakieś całe napięte, prawda? Że musisz się skoncentrować na sobie, nie na otoczeniu i jakby właśnie funkcjonować w takim stanie pełnego napięcia. No i faktycznie jakby ten chód bohaterów jest jakąś dobrą ilustracją tego. To jest też ilustracją tego, jak bardzo ich życie pełne było takiej kontroli i to takiej nadmiernej kontroli, którą codzienność się nie charakteryzuje. I to jest kolejna rzecz wspólna z jakby doświadczeniem dorosłych dzieci alkoholików, które właśnie tą kontrolę mają tak nadmiernie rozwiniętą, że po prostu kontrolują każdy swój oddech dosłownie. I tutaj dokładnie ten sam wątek mamy w tym filmie. Skoro już o tym rozmawiamy, to może przejdźmy do tego drugiego wątku, o którym też już rozmawialiśmy częściowo, czyli do takiego funkcjonowania w trybie przetrwania. No bo to jest też ciekawe, że właśnie ty na to zwróciłaś uwagę, że ten film to jest film w konwencji takiego filmu survivalowego właśnie, że ci bohaterowie są w takim niesprzyjającym, jakimś postapokaliptycznym świecie opanowanym przez potwory i mają przetrwać. No i oni jakby walczą, radzą sobie w taki sposób, że tam też walczą z tymi potworami, strzelają do nich później i tak dalej, czyli w takim wydaniu sensacyjnym, ale tobie się to bardzo kojarzyło z tym twoim dzieciństwem właśnie, czyli z takim, no jakby z tym, że jakby najważniejszą zasadą jest po prostu przetrwanie, chęć przetrwania, życie w takich nieprzewidywalnych okolicznościach przez długi czas i co zrobić, żeby przetrwać. Też mówiłaś mi o tym, że jakby jakieś badania, pierwsze książki na temat tego DDA były inspirowane książkami na temat zespołu stresu pourazowego, prawda? Jakby żołnierzy, którzy właśnie też funkcjonowali w jakichś takich okolicznościach wojennych, że na tej podstawie potem opracowywano tą pierwszą teorię DDA, jak to jest się wychowywać w takim domu alkoholików. Tak, zdecydowanie to jest jakby punkt wspólny. To znaczy dla mnie tych punktów wspólnych jest mnóstwo, ale faktycznie jeżeli chodzi o jakieś takie początki leczenia dorosłych dzieci alkoholików, które pojawiły się już po tym czasie, kiedy zbadana była jakaś droga do trzeźwości alkoholików, to dopiero później zaczęto zwracać uwagę na to, że faktycznie pomocy potrzebują też te rodziny. I właśnie, że to życie w takiej rodzinie alkoholowej jest niezłą szkołą przetrwania i że można sobie, że w ogóle życie potem dorosłe tych dzieci alkoholików jest bardzo podobne do osób, które wracają do domu po doświadczeniu wojny. I ty chyba powiedziałeś podczas jednej z naszych rozmów, że to nie jest tak, że ten temat, jakby ta historia się kończy i ludzie po prostu przeskakują na normalny tryb i żyją już w jakiś normalny sposób. Właśnie jest wręcz przeciwnie, bo
mózg przyzwyczajony, na przykład na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że mój mózg przyzwyczajony do takiego ciągłego poczucia zagrożenia, teraz kiedy już ten temat domu alkoholowego mnie nie dotyczy, wciąż podsyła mi różne obrazy zagrożeń, żeby utrzymać mnie w tej czujności. No tak, tak. Wiesz co, jeśli chodzi o to przetrwanie, takie funkcjonowanie w trybie przetrwania, to ja to rozumiałem na podstawie twoich uwag i tak dosłownie i trochę w przenośni, bo dosłownie mówiłaś na przykład o tym, że w domu często nie było co jeść, że jakieś tam, nie wiem, musiałaś z lodówki brać jakieś resztki, bo nie było jakiegoś normalnego jedzenia, że na przykład właśnie bardzo chciałaś odpocząć, a po prostu nie było możliwości, żeby w spokoju się przespać. No więc to naprawdę poniekąd się kojarzy z tymi doświadczeniami wojennymi i jakby ja to rozumiem tak, że to dosłownie jest takie pragnienie, żeby przetrwać, jak się już jest na granicy jakiegoś wycieńczenia, czasami jeszcze jako dziecko, które przecież jest słabe, nie zna życia, dopiero się go uczy, nie potrafi się oprzeć na sobie samym, ale też myślę o tym w takim sensie przenośnym, w takim, o jakim już rozmawialiśmy, że taki dom, no jakby to jest niesamowite, że jakby dom to jest dla ciebie trochę takie centrum świata, prawda? Jakby dom, który tworzą rodzice. I to jest jakby jakieś twoje miejsce, ale to jest właśnie to ciche miejsce i jeszcze miejsce takie nieprzewidywalne, w takim sensie, że jakby nawet jak jest dobrze, też mi o tym mówiłaś, że jakby ci rodzice przez jakiś czas pili, a potem nie pili, jakoś dochodzili do siebie i się koncentrowali na pracy. No ale to jest takie wszystko skrajnie nieprzewidywalne i takie, że ty jakby cały czas się musisz obawiać jakichś niebezpieczeństw. No jakby tak może być też na wojnie i właśnie w jakichś takich warunkach przetrwania, że masz moment wytchnienia, ale jakby ty jesteś w takim stanie, że wiesz, że za chwilę coś tam wyskoczy, jakiś potwór, coś tam się wydarzy, pojawią się jakieś kolejne zagrożenia. Tak, tak. I nie ma żadnego ostrzeżenia w zasadzie. To znaczy w tym naszym filmie jest tak, że w zasadzie może trochę łatwiej można to przewidzieć, aczkolwiek jednak właśnie ci moi rodzice też głównie na dźwięk reagowali, więc dbałam o ich spokojny sen. Tak, i właśnie wspomniałeś o tym przetrwaniu, ale wcześniej wspomniałeś też o tej izolacji i dla mnie te dwa wątki są jakby nierozerwalnie ze sobą związane, bo z jednej strony to przetrwanie było jakąś taką głównym motywatorem dla mnie. Ogólnie przetrwanie dla dziecka w rodzinie alkoholowej jest równoznaczne z przetrwaniem rodziny, więc dziecko dba o to, żeby ta sytuacja nie wyniknęła jakby spoza domu alkoholowego, żeby ludzie wokoło nie dowiedzieli się, co tak naprawdę się dzieje, co w moim przypadku było bardzo trudne, bo moi rodzice w ciągu dnia głównie spali, a w ciągu nocy budzili się i prowadzili jakieś głośne rozmowy, głośne krzyki, czasem jakieś dramatyczne jęki spowodowane brakiem alkoholu i zdecydowanie to było widoczne dla moich sąsiadów. Zdecydowanie oni musieli zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale niestety mentalność też kilkadziesiąt lat temu była zupełnie inna niż teraz. Mam nadzieję, że teraz jest inna i po prostu ludzie nie reagowali na takie problemy. To jest niesamowite, że tych jakby dorosłych dzieci alkoholików w Polsce w ogóle jest mnóstwo, prawda? Jakby, że to jest cały czas jakiś taki temat, nie wiem, niby się mówi o nim, ale nie mówi się o nim za dużo i to jakby w pewnym sensie, ja mówiłem o tej dosłowności, to znaczy o tym szukaniu jedzenia, powiedzmy, którego nie miałaś, bo ci rodzice byli skupieni na piciu. W pewnym sensie przecież to jest jakby ogromne zagrożenie dla życia dziecka, jakby dosłownie, to znaczy dzieci umierają w takich domach i to jakby nie zdarza się jakby sporadycznie, tylko zdarza się często, więc w jakimś sensie wyobrażam sobie, że jakby takie uczenie się tych zachowań rodziców, to znaczy rozpoznawanie, kiedy oni są jacyś agresywni, kiedy są nieobliczalni, jak to zrobić, żeby nie przyciągnąć ich uwagi, że to była jakby taka dosłowna walka o przetrwanie, żeby jakby właśnie nie ryzykować jakimś tam życiem po prostu. Tak, tak, ale walka o przetrwanie na bardzo nierównych zasadach, bo
No, trudno określić dokładnie zachowanie alkoholika jako jakieś powtarzalne i przewidywalne, prawda? Więc trudno też, trzeba wyłapywać bardzo subtelne niuanse czasem i być czujnym cały czas, bo właściwie nie ma jakiejś pewności, kiedy to najgorsze się wydarzy. Ale wspomniałeś o tym, że ten problem jest tak powszechny i właśnie wydaje mi się, że to jest związane z tą izolacją, która jest jakoś tak nierozerwalnie związana z rodziną alkoholową, bo główną zasadą jest, jedną z 3 głównych zasad jest nie mów. I chodzi o to, żeby ta sytuacja nie wychodziła właśnie poza próg domu. Ma to stworzyć jakąś iluzję trwania rodziny, co jest oczywiście tylko takim mechanizmem alkoholowym i właśnie wydaje mi się, że ten temat dlatego bardzo trudno jest rozpoznawalny i te największe, najtrudniejsze patologie często pozostają po prostu bez żadnej interwencji i bez żadnej pomocy, bo jest to bardzo trudno w ogóle taki system rozsadzić i jakoś na to wszystko zareagować. No ale ciebie też rodzice jakoś zachęcali do tego, żebyś nic nie mówiła? Mówili ci o tym wprost? Tak, zdecydowanie. Też ja też raczej nie byłam, jakby cała pozostała część mojej rodziny nie była gotowa, żeby ingerować i też raczej miałam takie komunikaty, że mam coś zrobić z moimi rodzicami, bo wyląduję w domu dziecka. I mimo, że pod pewnymi względami zaryzykuję stwierdzenie, mogłoby to być lepsze, bo tak jak wspominałeś, tam byłoby jakieś zapewnione stałe jedzenie czy sen o określonych godzinach, to jednak dla takiego dziecka, każde dziecko jest związane z rodzicami, jacy by oni nie byli, to jest ogromna tragedia. Trafić do domu dziecka to jak nie przetrwać. Myślę, że nie ma dziecka, przynajmniej w takim wcześniejszym wieku, bo nie wiem jak to jest z nastolatkami, ale zaryzykuję stwierdzenie, że nie ma dziecka, które dobrowolnie opuściłoby swoich rodziców nawet w głębokiej patologii i wybrałoby dom dziecka. Dobrze, wiesz co, skoro o tym już rozmawiamy, to chciałem cię zapytać jeszcze o takie skojarzenie, ten postapokaliptyczny świat, który w filmie jest ukazany. On jest ukazany w takim konwencjonalnym wydaniu. Chciałem cię zapytać, czy tobie to też jakoś właśnie rezonowało z tymi twoimi doświadczeniami. Jak ten film się zaczyna, to jest taka scena, że widzimy jakiś supermarket, ta rodzina jest w tym supermarkecie i tam wszystko jest trochę takie zdewastowane, jakieś tam porozrzucane produkty, pobite butelki, jakiś koszyk stoi na środku. I nie wiem, czy ty to odbierałaś właśnie też jako taki dom, w którym jest alkohol właśnie? Mówiłaś mi o tym, o tych puszkach leżących gdzieś na dywanie, jakichś porozbijanych butelkach. Wydaje ci się, że nie wiem, że ten film też jakieś takie emocje wywoływał w tobie, że jakby że mniej więcej tak wygląda ten świat w jakimś sensie? Tak, zdecydowanie jest taka, właśnie jedna z tych pierwszych scen jest taka, że ta niepełnosprawna dziewczyna łapie jakiś samolot, który nieopatrznie najmłodszy syn upuściłby na ziemię, więc ona w ostatniej chwili na wstrzymanym oddechu łapie ten samolot i po prostu ładunek emocjonalny był dla mnie taki bardzo charakterystyczny, bo właśnie wspomniałeś o tych puszkach aluminiowych, one po prostu w kuchni, mam cały czas przed oczami taką scenę, kiedy one po prostu jak klocki domino zaczynają upadać jedna za drugą i powodują ogromny dźwięk i już w tej sytuacji wiem, że moi rodzice się obudzą i że czeka mnie ciężkie przejście i to poczucie grozy, które towarzyszy mi właśnie, kiedy przypominam sobie tę sytuację i to poczucie, które towarzyszy bohaterom w tych pierwszych scenach, którzy za wszelką cenę starają się uniknąć dźwięku, jest takie dla mnie bardzo charakterystyczne, tak samo jak to, że oni wysypywali sobie te ścieżki takim piaskiem, żeby też ich stopy generowały jak najmniej dźwięku, jest dla mnie też takie bardzo osobiste, bo ja miałam w właśnie swoim domu rodzinnym taką wykładzinę gumową i ona, kiedy właśnie moi rodzice pili, to cały czas była od tego alkoholu taka lepka i po prostu technika stawiania stóp na tej wykładzinie, ta lepka wykładzina też generowała taki dźwięk, kiedy się po niej chodziło. To też jest dla mnie takie właśnie bardzo charakterystyczne i jestem w stanie jakby porównać to z tymi ich wysypywanymi piaskiem ścieżkami.
Ja sobie o tym też myślałem w taki sposób mniej więcej, że my jako jakieś zdrowe osoby, które normalnie funkcjonują, jest tak, że jakby staramy się, żeby nasze otoczenie było uporządkowane w jakimś sensie, to znaczy ten porządek jest potrzebny do jakiegoś zdrowego funkcjonowania, a z alkoholikami zdaje się, że jest tak, że to wszystko się staje jakimś nieporządkiem, to znaczy, że jakby tutaj tylko ten nauk jest na pierwszym planie, i to są takie zdezintegrowane mocno osoby, które jakby są w pogoni za tym alkoholem, to znaczy pod wpływem uzależnienia i wyobrażam sobie, że to jest coś takiego, że to jest problem osoby, która pije, ale że w pewnym sensie to zatruwa całe otoczenie, no bo jakby to jest taki obrazek, który też znamy z jakichś innych filmów, z jakichś tam dokumentów, zdjęć i tak dalej, że takie osoby, które są uzależnione czy od alkoholu, czy od narkotyków też zaczynają żyć w coraz gorszych warunkach i cały ten świat dookoła nich się dezintegruje. I to jest jakiś jeden wielki bałagan w pewnym momencie, jakiś brud, smród i właśnie nieporządek, jakieś tam pobite butelki, potłuczone butelki, jakieś puszki po piwie. Ja to tak postrzegam, to jest jakaś dezintegracja osoby, która podlega tym nałogom, ale też dezintegracja całego otoczenia. No i to jest niezwykłe, że ty mówisz, że to było małe mieszkanie, mała kawalerka, to było 30 metrów kwadratowych i ty byłaś tam zamknięta i to był taki właśnie jakiś zdezintegrowany świat, trochę jak taki postapokaliptyczny świat w tym filmie. Moi uzależnieni rodzice, myślę, że każdy alkoholik ma po prostu tak silny imperatyw picia i tego napicia się i tylko właściwie ten moment napicia się jest istotny, że takie rzeczy jak porządek to już całkowicie schodzą na dalszy plan, a poza tym no, moi rodzice pili do po prostu takiej całkowitej nieprzytomności, byli w takim stanie, że po prostu nie wiedzieli, gdzie jest właściwie łazienka, gdzie jest toaleta, gdzie jest pokój. I właśnie z tych pomieszczeń korzystali zamiennie, więc trudno tu mówić o jakimś porządku, kiedy tak bardzo jesteś poza swoją świadomością. Więc no nie ma mowy o takich rzeczach, żeby zwracać też uwagę na jakichś innych członków rodziny, to znaczy no poza moimi rodzicami byłam tylko ja, więc też więcej tych członków nie było, ale też żeby zwracać uwagę na jakąś opiekę nad dzieckiem czy coś takiego, to też po prostu jest bardzo trudne, kiedy jesteś w takim głębokim nałogu. Ja sobie wyobrażam, że to jest trochę tak jak w tym filmie, że w tym filmie na przykład widzisz taki świat, że to jest stary świat, w tym sensie, że masz supermarket, ale tam jest skrajny nieporządek i widać, że to jest jakieś zniszczone już i sobie wyobrażam, że w tym domu alkoholików to jest coś podobnego, to znaczy, że spod tych puszek po piwie tam wystają jakieś elementy normalności, ale że one już są skryte zupełnie i że to jakby jest całe to otoczenie życiowe jest przeobrażone w takim sensie, że ten nauk, on jest tak ekspansyjny, to znaczy niby chodzi o tą osobę, ale jakby i chodzi o to, że dziecko alkoholików się wychowuje z rodzicami alkoholikami, które piją, więc chodzi o interakcję między nimi, no ale chodzi też dosłownie o to miejsce, że to jest jakieś miejsce, które jest też zatrute tym nałogiem i jakby wszystko, jakby oblicze tego miejsca jest przemienione. Tak, zdecydowanie to widać na pierwszy rzut oka już, tak jak mówisz. Zresztą to jest takie charakterystyczne nawet dla ludzi, którzy nie mają do czynienia z tym nałogiem, to tak sobie chyba wyobrażają po prostu ten dom alkoholowy i faktycznie bardzo często tak jest, że wszędzie jest totalny nieporządek. No, dla mnie, ja pamiętam też przede wszystkim zapach, który jest nie do opisania i później czegoś takiego w swoim życiu nie czułam już chyba i to jest bardzo intensywny zapach. To jest jakby nie do podrobienia scenografia takiego domu. Jeśli chodzi o te potwory w filmie, no to one jakby tutaj, jeśli chodzi o jakieś skojarzenie z alkoholikami, to jakby to też było dla mnie nieoczywiste, no bo te potwory, znaczy zależy o które sceny chodzi, bo kiedy one gdzieś tam biegają, wyskakują z tych krzaków, no to trudno pewnie jest takie analogie znaleźć, no ale są później takie sceny, kiedy też zrozumiałem o co ci chodzi, zrozumiałem lepiej te twoje skojarzenia. Są takie sceny, kiedy te potwory dostają się do domu tej rodziny i na przykład główna bohaterka chowa się tam w piwnicy, a te potwory jakby eksplorują tą przestrzeń, łażą po tym domu, schodzą do piwnicy i one się tak trochę rozbijają właśnie, jak jacyś nieprzytomni ludzie, prawda? W takim sensie, że
I one mówisz, że ci twoi rodzice właśnie bardziej na dźwięki reagowali, te potwory nie widzą, tylko słyszą i one tak chodzą się tam łapiąc za ściany właśnie jakimś takim trochę chwiejnym krokiem, tłuczą się tam jakieś butelki, coś tam spada, jakieś hałasy wywołują. No i jakby o tym pomyślałem teraz, oglądając ponownie ten film, to zrozumiałem te twoje skojarzenia, że właśnie to też trzeba pamiętać o tym, że to jest perspektywa dziecka, prawda, jakby w tym życiu z alkoholikami, że to jest coś strasznego, jak rodzic się tak zachowuje, jest taki właśnie jakiś, nie wiem, pozbawiony przytomności i ty nie możesz nawiązać z nim kontaktu. Co, mówisz, że tobie właśnie te potwory się kojarzyły też z jakimiś zachowaniami rodziców, tak? Bardzo mi się kojarzyły, tylko później jak zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać, to po części bardzo mi się kojarzyły, chociażby dlatego, że mimo, że tak mało ich jest w tym filmie, to cały ten, wszystko co się dzieje, wszystkie akcje, które podejmują ci bohaterowie, kręcą się wokoło tych potworów. No i u mnie podobnie było z tymi rodzicami, tylko że oprócz tego, że musiałam ich unikać i dbać o swoje bezpieczeństwo, na ile po dziecięcemu mogłam dbać, to jeszcze musiałam dbać o bezpieczeństwo tych moich rodziców. One właśnie zachowywały się bardzo podobnie, nielogicznie, to znaczy moi rodzice zachowywali się podobnie jak te potwory, tak w takim chaosie tłukąc się po domu, ale często właśnie owocowało to jakimiś upadkami i jakimiś groźnymi dla zdrowia urazami, więc no, trzeba było nad tym czuwać i też w tej perspektywie najlepiej było dla mnie, kiedy moi rodzice byli w tym łóżku, bo wiedziałam, że tam są paradoksalnie najbezpieczniejsi. Ale właśnie scena, o której mówisz, w której ten potwór trafia do domu tych abotów, faktycznie jest taka, dla mnie jest bardzo podobna do tego, jak alkoholik porusza się po domu. No, jest nawet taka scena, jak ta kobieta siedzi tam w wannie, kiedy ma rodzić i tylko pojawia się ręka tego potwora tak na ścianie, prawda? On się opiera właśnie jak ktoś, kto by jakimś chwiejnym krokiem szedł, bo takie podpieranie się to przecież jakaś cecha charakterystyczna alkoholików. No ale znowu, ja też tutaj myślałem, że są jakieś analogie na takim poziomie mniej dosłownym, to znaczy na takim, że jakby z tymi potworami w filmie jest tak, że one są obecne jako takie nieobecne stworzenia trochę, to znaczy one nie wchodzą w normalne interakcje z bohaterami, choćby przez to, że nie widzą i jakby ten ich sposób funkcjonowania, to znaczy to, że one są ukryte, wydasz jakiś dźwięk i one się zjawiają nagle, to znaczy jakby ta ich obecność, nawet jak ich nie ma, to cały czas to wszystko jest podszyte jakąś ich obecnością, tym, że się mogą zjawić, no bo one się zjawiają tam naprawdę w ciągu kilku sekund, ale też jest coś takiego, że jak one się zjawiają się właśnie jakby nie wchodząc w normalne interakcje z tymi bohaterami, tylko tak jakby zaburzają cały ład. I wyobrażam sobie, no jakby tak jest z ludźmi pod wpływem alkoholu, że oni też są tacy nieprzytomni, że nie wejdziesz z nimi w normalne relacje, ale ta ich obecność jest jakaś taka namacalna, pewnie intensywna w takim domu. No i nagle jak taki rodzic się właśnie wybudzi, coś tam, nie wiem, ma jakieś potrzeby, to wtedy no jakby powstaje pewnie to niebezpieczeństwo i się zaburza ten cały ład, który, znaczy jakiś tam tymczasowy, bo też tak jak rozmawialiśmy, tego ładu pewnie tam nie ma za wiele. No ale tutaj też jakby jak myślałem o tym, to pomyślałem, że może tutaj tych analogii można szukać. To jest ciekawe, bo właśnie teraz ująłeś to, o czym ja myślę, kiedy właśnie chcę scharakteryzować takie rodzicielstwo alkoholowe, gdzie można by powiedzieć, że głównym problemem jest nieobecność tego pijącego rodzica. Nawet jeżeli on jest w domu, to jest po prostu nieobecny, bo jest odurzony. Ale tutaj jest coś więcej, bo poza tą nieobecnością jest właśnie jeszcze to ciągłe rzutowanie na taką rzeczywistość dziecka, dlatego to jest coś więcej niż nieobecność i niż takie porzucenie i osamotnienie dziecka, które oczywiście też jest bardzo istotne w tej sytuacji, ale istotniejsze jeszcze zdaje się jest to rzutowanie na każdą chwilę życia dziecka i ten brak wolności, który też jest charakterystyczny w tym filmie, bo przecież ci nasi bohaterowie, nie można mówić, że są wolnymi ludźmi w takim klasycznym ujęciu. I to jest takie najtrudniejsze, wydaje mi się, w tej rodzinie alkoholowej. To, że tego rodzica nie ma, ale nawet jeżeli go nie ma, bo na przykład śpi, albo nie ma go, bo wyszedł z domu, to już nie jest istotne, to tak naprawdę on cały czas jest i
wszystko kręci się wokół niego i wszystkie działania podjęte przez innych członków rodziny po prostu są motywowane tym, żeby po prostu nie pogłębić problemu. Często to w rzeczywistości tak naprawdę pogłębia problem i to jest właśnie istota współuzależnienia, że te rzeczy, które robimy, żeby było dobrze, to tak naprawdę pogłębiają ten problem tej rodziny. No ale robimy je z myślą o tym, żeby było dobrze. Chciałem cię jeszcze dopytać, bo wcześniej mi powiedziałaś, że to było tak z twoimi rodzicami, że oni w pewnym sensie byli jakby wyłączeni z takiego normalnego funkcjonowania na co dzień, że to były tylko jakieś wyjścia do sklepów i tak dalej. To właśnie w tym sensie, tak, że to była jakaś taka fizyczna obecność, ale taka jakaś personalistyczna w sensie kontaktu osobowego nieobecność właśnie, więc takie zadziwiające doświadczenie. Nie wiem, tak sobie teraz myślę, w horrorach, w filmach są jakieś różne potwory, różne czarne charaktery, ale czasami jest tak, że w jakieś tam interakcje można wchodzić z nimi. A tutaj w tym filmie jest tak, że z tymi potworami jakby właśnie niespecjalnie, że one są jak trochę takie z innego świata, jakby funkcjonujące w jakimś swoim świecie, prawda? I jakby z tymi rodzicami może to też o coś podobnego chodzi, że oni są jakby jakaś inna logika, czyli z twojej perspektywy, z perspektywy dziecka brak logiki kieruje tymi ich zachowaniami. Tak, jest już pewien poziom takiego upojenia alkoholowego, kiedy ja mam wrażenie, że ta bariera jest nie do przeskoczenia, że nie można się porozumieć, bo faktycznie jesteśmy jak osoby z dwóch różnych światów. I to nie chodzi tylko o to, że moi rodzice byli po prostu wstawieni czy mocno pijani, ale że osiągali już pewien taki rodzaj takiego dzikiego głodu alkoholowego i nawet w ich oczach to było po prostu widoczne, że nie ma możliwości logicznie porozmawiać w żaden sposób i porozumiewali się też wtedy za pomocą takich, no nie słów, zdań i tak dalej, tylko jakichś dzikich okrzyków i jęków czy jakichś urywanych może części zdań, ale faktycznie sfokusowani byli tylko tak bardzo na tym alkoholu, którego na przykład w danym momencie nie było, że po prostu w ich zasięgu czy w naszym domu nie było alkoholu, nie było też na przykład w tym momencie środków na ten alkohol i oni byli tak bardzo na tym sfokusowani, że byli w stanie po prostu podpalić świat dosłownie, to znaczy znieść wszystko, co jest na ich drodze, jeśli byłaby nadzieja na to, że ten alkohol się pojawi. No i w tym aspekcie faktycznie ta taka dzika i nieokiełznana agresja tych potworów w tym filmie jest bardzo podobna. Ci bohaterowie też zdają sobie doskonale sprawę, że nie ma tutaj miejsca na żaden logiczny kontakt, nie ma miejsca na próbę zrozumienia tych potworów, na jakieś ugłaskanie ich, bo po prostu to jest czysta taka agresja. Rozmawialiśmy wcześniej też o tym, że ten film, już trochę jakby zmieniając temat, ten film opowiada o traumie. I jakby pytanie o jakiej traumie, o czyjej traumie dokładnie, bo nie wiem, czy to jest oczywiste. Jakby w sensie bezpośrednim chodzi o to, że ta rodzina miała jeszcze jedno dziecko, syna i w ogóle od tego ten film się zaczyna, że ten syn ginie, zostaje zabity przez potwora w związku z tym, że zabiera zabawkę z tego supermarketu i w pewnym momencie uruchamia jakąś tam rakietę, która zaczyna jakieś dźwięki wydawać. Ojciec się rzuca, żeby uratować to dziecko, ale nie jest w stanie dobiec do niego i ten potwór się zjawia i zabija je. I no, to jest ukazane w różnych scenach, że jakby wszyscy są straumatyzowani przez to, bo ta matka, w ogóle są takie sceny, że ona ma tam sny jakieś, przypomina to sobie, ona sobie potem wprost robi wyrzuty, bo mówi, że gdyby ona niosła to dziecko, powinna była mieć je na rękach wtedy i wtedy nic by się nie wydarzyło, a w związku z tym, że go nie wzięła, to dziecko zginęło właśnie. Ta starsza siostra tego dziecka też jest jakaś straumatyzowana, idzie tam specjalnie w to miejsce, na ten most, gdzie to dziecko zginęło. No i właśnie, ty tak powiedziałaś, wydaje ci się, że to faktycznie jest jakiś najważniejszy przedmiot tego filmu, trauma? Jakby wątki traumy cały czas przeplatają się w tym filmie, ale w tym kontekście, o którym mówisz, wydaje mi się, że ważniejszym wątkiem jest poczucie winy w różnych aspektach tutaj, bo to poczucie winy jest najwidoczniej jakoś eksponujące się właśnie, jeżeli chodzi o śmierć tego najmłodszego dziecka, ale i te poczucie winy przeżywa chyba każdy członek tej rodziny.
Każdy miał udział w tej sytuacji i każdy na swój sposób je przeżywa i to też rzutuje na te ich wzajemne relacje, ale też takie poczucie winy, które po prostu wynika z tego, że ten świat daje możliwość czuć się winnym za to, że człowiek żyje, bo mówiłam Ci chyba o takiej scenie, kiedy te dzieci bawią się, grają w jakąś grę planszową i jeden z nich potrąca lampę i robi dużo huku i sprowadza bezpośrednie zagrożenie na wszystkich członków swojej rodziny. I to jest bardzo charakterystyczne, bo on potem z takim przejęciem, kiedy udaje się uniknąć zagrożenia, z takim przejęciem wymalowanym na twarzy mówi do ojca przepraszam i jest bardzo przejęty i wydaje mi się, że to jest bardzo wyraźne ukazanie tego, jak to dziecko czuje się winne za to, że właściwie nic poważnego nie zrobiło, bo bawiło się, robiło to, co robią wszystkie dzieci i spowodowało jakiś hałas. I to jest też właśnie takie charakterystyczne dla dorosłych dzieci alkoholików, to poczucie winy i ta niemożność sprostania wymaganiom, które są narzucone przez taką rodzinę alkoholową, a ta rodzina narzuca tym dzieciom mnóstwo różnych wymagań. Jest właśnie też bardzo podobne do tego, co się dzieje w tym filmie. Rozmawialiśmy też o poczuciu winy ocalonego i to też jest właśnie w kontekście tego najmłodszego dziecka bardzo widoczne, to o czym wspomniałeś, te pozostałe dzieci, które przeżyły, czują jakąś misję, szczególnie to widać w kontekście tej dziewczyny, która próbuje później kontynuować rolę ojca i uratować całą tę rodzinę. Co jest przedmiotem tego poczucia winy, twoim zdaniem? Chodzi o to, że właśnie jakby ty pochodzisz z takiego domu i tak jak rozmawialiśmy, tam w zasadzie można stracić życie i wiele dzieci traci życie w takich okolicznościach, więc jakby jednym przedmiotem tego poczucia winy mogłoby być to, że ty przetrwałaś, a wiele osób nie jest w stanie przetrwać i nie przetrwało dosłownie. No a z drugiej strony sami ci rodzice, o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że to jest coś takiego dziwacznego, jakiegoś paradoksalnego w pewnym sensie, że te dorosłe dzieci alkoholików czują się odpowiedzialni za tych rodziców właśnie i mają takie poczucie, że ci rodzice jakoś, nie wiem, nie kontrolują tych swoich nałogów i właśnie sami rodzice to mógłby być ten drugi obiekt tego poczucia winy. Jak ty to odbierasz? Trudno mi powiedzieć, bo tych odsłon poczucia winy w takim domu alkoholowym jest bardzo dużo i począwszy od tego, że dziecko czuje, że ma po prostu narzucone pewne role, bo jeżeli czegoś nie zrobi, no to kto, jeśli rodzice nie są w stanie. Często to jest też związane z takim zjawiskiem parentyfikacji, czyli z taką rolą rodzicielską, którą narzucają rodzice swoim dzieciom, oczekując, że one będą się nimi opiekować, po prostu jakby to one były rodzicami. I tak też jest, kiedy rodzice przeżywają jakieś ogromne kace, czy po prostu rozbiją po pijanemu głowę, czy nie są w stanie dojść do łóżka, czy potrzebują jakiejś fizycznej pomocy. Odsłon tego może być mnóstwo. W każdym razie też przy załatwianiu różnych spraw, przy kryciu tajemnicy, gdyby ktoś się dowiedział i kiedy każda z tych rzeczy się nie uda, co tak duże natężenie tych sytuacji jest, że którejś rzeczy musi się nie udać, to na dziecko wtedy narzucane jest ogromne poczucie winy i ono czuje, że się nie wyrobiło, chociaż dorosły też się nie wyrabia, to kładzie się często nacisk po prostu na to dziecko, które się nie wyrobiło w tych swoich dorosłych rolach. No ale to dziecko też czuje się bezpośrednio i wydaje mi się, że to też jest bardzo częste w taki naturalny sposób odpowiedzialne za picie rodziców, za to, że może gdyby ono było inne, to może rodzice by nie pili, a może nie zrobiło dostatecznie dużo, żeby nie pili i to jest ogromne poczucie winy. Właśnie takie związane bezpośrednio z tym, że się czegoś nie zrobiło i myślę, że ci bohaterowie, chociaż w trochę innym ujęciu, ale też cały czas wyrzucają sobie, że mogli coś zrobić, żeby ta sytuacja wyglądała inaczej i żeby ten najmłodszy członek ich rodziny jeszcze żył. Tak, no właśnie widać, że oni jakoś się zmagają z tym, prawda? Też jest taka scena, jak ten ojciec tam wchodzi na ten silos jakiś tam z kukurydzą, ma tam zdjęcia tego dziecka, które już nie żyje i on chyba spala wtedy te zdjęcia, tak? Jakoś patrzy na nie po raz ostatni, ale widać, że no jakby on się stara
radzić sobie, wie, że musi chronić tą rodzinę, a ta trauma jakby cały czas mu ciążyła i on, nie wiem, czy to nie jest jakaś scena konfrontacji z tą traumą, jakby on wie, że musi to pokonać. Ale właśnie jeśli chodzi o samą traumę, ja o tym chciałem powiedzieć 2 zdania, bo ja tutaj tą traumę jakoś tam dostrzegałem i to jest dla mnie coś fascynującego, bo to jest w ogóle taki temat filozoficzny, który mnie interesuje ostatnio bardzo, jakby status przeszłości, to czym w ogóle jest przeszłość, że jakby przeszłość w pewnym sensie jest nierealna, to co ci się przytrafiło wcześniej, no bo jakby jest tylko teraźniejszość i jakieś twoje plany. Coś było, wydarzyło się i przeminęło właśnie. Tak jak oglądasz jakieś stare zdjęcia, to tego już nie ma. To jest jakiś zapis przeszłości. Ale to jest niesamowite, że ta przeszłość żyje w człowieku właśnie. Jakby, że nasza osobowość, nasza tożsamość się składa z tego. I że może tak być, że ta przeszłość, jeżeli jest dobra, ona może być jakąś podporą w ogóle w trudnych sytuacjach. Masz jakąś dobrze zbudowaną osobowość, masz jakieś ważne wspomnienia i się wspierasz na tym, ale może być też ciężarem, taką kulą u nogi. I właśnie ja sobie wyobrażam, że w takim najszerszym sensie to z tą traumą tak jest poniekąd, że ona właśnie, że to jest jakby niezwykłe, że to jest przeszłość twoja, coś poniekąd nierealnego, ale że to ci ciąży i jakby bardzo trudno jest się uwolnić od tego, prawda? Pomimo tego, że to jest w pewnym sensie nierealne. Właściwie to jest niemożliwe wyleczyć się z traumy w takim rozumieniu, żeby jakoś w zgodzie ze sobą żyć po przeżyciu takiej traumy, nie wracając do przeszłości. Są różne nurty leczenia, czy to alkoholizmu, czy DDA, ale jednak najczęściej powtarzającym się wątkiem jest to, że jednak do tej przeszłości trzeba wrócić. I gdzieś przeczytałam ostatnio w którymś z takich poradników właśnie dla dorosłych dzieci alkoholików takie bardzo satysfakcjonujące mnie wyjaśnienie tej przeszłości, bo istnieje też taka pokusa, że na przykład dorosłe dzieci alkoholików mogą wykorzystać tę przeszłość, żeby usprawiedliwiać jakieś swoje złe działania, czy coś, co im nie wyszło, a tutaj zupełnie nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby jakby zrozumieć pewne ciągi przyczynowo-skutkowe i znaleźć drogę. To było ciekawe porównanie, bo porównano właśnie przeszłość do odnalezionej mapy i niezbędne to jest do tego, żeby wyznaczyć sobie kierunek, zobaczyć dokąd się idzie, skąd, w którym miejscu właściwie się jest i bardzo satysfakcjonujące to spojrzenie na przeszłość jest. Jeżeli też chodzi o na przykład nurt leczenia alkoholików, to wydaje mi się, że to jest chyba też teraz takie najbardziej rozpowszechnione ujęcie powracania do przeszłości bez takiego nadmiernego grzebania się w niej. Po prostu wyciągnięcie wniosków z przeszłości, pożegnanie się z tym pomaga się rozstać z tą traumą i nie żyć ciągle w tym samym punkcie. I pewnie to spalenie tych zdjęć, o których przez tego naszego głównego bohatera, ojca rodziny, pewnie jest też takim bardzo symbolicznym gestem, bo oni cały czas gdzieś tam przez chyba większą część filmu powracają do tego, co się wydarzyło, a gest spalenia jest takim bardzo symbolicznym zakończeniem pewnego rozdziału. Jeżeli chodzi o tą traumę, właśnie o tą pamięć, ja sobie w tym kontekście też pomyślałem o czymś takim, co często ignorujemy, bo jak mówimy o pamięci, to nam się wydaje, że pamięć to jest pamięć tylko jakaś faktograficzna i że ona jest tylko pamięcią świadomą, a nie jakąś podświadomą, powiedzmy, a przecież jest wiele typów pamięci i o tym pisali właśnie na przykład filozofowie, nie tylko psychologowie, zwracali uwagę na przykład na to, że jest coś takiego, no jest taka pamięć faktograficzna, ale jest też coś w rodzaju takiej pamięci emocjonalnej, powiedzmy, albo jakiś, pamiętam, że ktoś to kiedyś określił mianem pamięci poetyckiej, że po prostu pamiętasz jakieś stany takie przelotne, jakieś doświadczenia emocjonalne i w dobrym, i w złym sensie. I w ogóle, no jakby to jest chyba najtrudniejsze w tym wywodzeniu się z domu alkoholików, że przez to, że dziecko się wychowywało, ty jako dziecko wychowywało się w tak trudnych warunkach, to te różne twoje reakcje emocjonalne są jakieś takie zniekształcone mocno, jakieś poskręcane, pokomplikowane, bardzo trudno jest to prostować i że jakby tego może być bardzo dużo. Ja w tym kontekście, jak myślałem właśnie o tej pamięci emocjonalnej, to wiesz, o czym sobie pomyślałem? To jest taka sytuacja, o której w ogóle nie pamiętałem długo, a ostatnio już sobie przypomniałem, jak myślałem właśnie o traumie. Przypomniałem sobie o tym, że jak byłem dzieckiem, jakimś małym, nie pamiętam ile miałem wtedy lat,
to kiedyś była taka sytuacja, że byłem na basenie i chodziłem sobie na tym basenie, na takim, który ma takie spadki, jakieś takie, wiesz, gwałtowne i szedłem tak, że miałem grunt pod stopami i zrobiłem krok do przodu i tam był ten spadek i wpadłem do wody, do głębszej wody i się zacząłem topić na chwilę. I jakby ja nie pamiętałem o tej sytuacji, ale jak sobie pomyślałem o niej teraz, to pomyślałem, że ona wywołuje we mnie jakieś mega intensywne odczucia. I sobie pomyślałem, że nawet mam takie wrażenie, że jak teraz jakby w dorosłym życiu czuję jakieś lęki, jakieś takie zwykłe z codziennego życia, to nie wiem, czy nie jest tak, że one są trochę jakby wymodelowane na podstawie tego doświadczenia z tym wpadaniem do basenu właśnie. Bo jakoś tak to odbieram właśnie, tak nie wiem. Nie pamiętam dokładnie tego stanu z przeszłości, ale wydaje mi się, że poniekąd się tak samo czuję. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że właśnie ja wtedy doświadczyłem czegoś takiego, to jest jakiś typ traumy i że teraz to odnoszę do różnych sytuacji ze swojego życia właśnie. No ale jakby wyobrażam sobie, zmierzając do rzeczy, że jak się wychowujesz w takim domu, gdzie jest tak trudno, no to takich doświadczeń musi być mnóstwo takich doświadczeń emocjonalnych i to jakby zabarwia całą twoją teraźniejszość i bardzo trudno jest sobie z tym poradzić. Tak, tak, a równocześnie to jest bardzo podstępne, bo ty też, kiedy opowiadasz o tej sytuacji z basenu, to mam wrażenie, że mówisz o tym, że to nie było dla ciebie oczywiste i dopiero w pewnym momencie zrozumiałeś, że to może być związane z tamtą sytuacją, kiedy wpadłeś do wody. Tak, Te różne lęki. I właśnie ja tak też przez wiele lat miałam, że wydawało mi się, że po prostu przeszłość jest za mną i teraz kompletnie na mnie w żaden sposób nie oddziałuje. I dopiero teraz, kiedy do tej przeszłości po latach wracam, to mam takie poczucie, że bardzo często czuję się dokładnie jak w takiej sytuacji z mojego domu rodzinnego i bardzo często różne sytuacje odbieram w ten sam sposób i rozważam pod kątem zagrożenia, jak właśnie w tamtych czasach. I to dokładnie jest tak, jak mówisz, tylko że ta refleksja, która pozwala nam to zauważyć, w ogóle całkowicie już zmienia perspektywę, chociaż nie załatwia wszystkiego oczywiście. Dobrze, chciałem jeszcze, żebyśmy parę słów powiedzieli o tym bezruchu, chociaż o tym przez chwilę już rozmawialiśmy, bo to też jest coś, co jest widoczne w tym filmie. Mówiłaś o tym poczuciu odpowiedzialności, takiej kontroli, że to są cechy charakterystyczne dla DDA, ale też jest coś takiego, o czym ty mi opowiadałaś, właśnie takie, jakby żyjesz z rodzicami alkoholikami na małej przestrzeni, to masz taką potrzebę niezwracania na siebie uwagi i to jest związane z tym byciem w bezruchu. No i tak jest z bohaterami tego filmu, to widać właśnie na przykład po tej żonie tego głównego bohatera, tego Lee, która właśnie tam w tej piwnicy się chowa, w tej wannie, żeby tylko nie zwrócić na siebie uwagi. I z tego, co czytałem, to z tymi dziećmi DDA jest tak, że one często też mają jakiś kompleks niższości i że to jest tak, że to się przekształca w jakąś taką potrzebę bycia niewidzialnym w pewnym sensie, żeby właśnie jakby, tak jak mówiłaś o tym chodzie na początku, żeby cicho chodzić, nie oddychać za głośno, ukryć się gdzieś i najlepiej nie zwracać na siebie uwagi. Tak właśnie rozumiem ten bezruch i że to są jakieś takie doświadczenia z tego dzieciństwa, które potem zostają z człowiekiem, tak? I trudno się jakoś uwolnić od nich. Są nawet takie 4 role, w które wchodzą dzieci alkoholików i jedną z tych ról jest rola niewidzialnego dziecka i ona doskonale wpisuje się w to, o czym właśnie mówisz. Co ciekawe, bo każda z tych ról ma jakąś dominującą emocję i dominującą emocją niewidzialnego dziecka jest poczucie osamotnienia, które też jest charakterystyczne i widoczne w tym filmie. I właśnie to niewidzialne dziecko stara się za wszelką cenę po prostu nie dokładać rodzinie problemów, ale też na przykład tych rodziców nie budzić z tego pijanego snu. Jest zanurzone we własnym świecie i właśnie w takim swojego rodzaju bezruchu. Ten bezruch i to trwanie i to zamrożenie, to wszystko się składa na takie tragiczne poczucie zawieszenia, bo właściwie to może to trwać latami, ale to nie jest sytuacja, która może być stała, bo nawet po tych wielu latach to odreagowanie musi się pojawić i
I ta ekspresja, która jest taką naturalną opozycją dla tego zamrożenia i dla tej roli niewidzialnego dziecka, ona prędzej czy później w jakiś sposób musi znaleźć ujście, czy to w różnego rodzaju zaburzeniach, czy w buncie, który normalnie odbyłby się w takiej normalnej rodzinie bez jakichś większych problemów, odbyłby się w okresie nastoletnim. Ten bunt może się pojawić później, a w każdym razie to poczucie takiego zawieszenia i bezruchu to jest coś zupełnie dla nas ludzi nienaturalnego i prędzej czy później ta ekspresja i to prawdziwe życie się jakoś musi wyciec na światło dzienne. A jeśli chodzi o te niewidzialne dzieci, to nie wiem, czy ty byś powiedziała, że jakby proces terapii w dorosłym życiu, to on polega na tym, żeby jakby się nauczyć być taką widzialną osobą już, to znaczy, żeby się nauczyć jakiejś pewności siebie i takiego jakby akcentowania znaczenia jakby swojego zdania, swojej tożsamości, takiej autonomii osobowej, że jakby, że to jest tak, że czegoś takiego brakuje i ty musisz to zyskać dopiero w dorosłym życiu? Tak, chociaż ta pewność siebie to już jest jakiś chyba wyższy stopień wtajemniczenia, bo jeżeli o mnie chodzi, to ja zaczynam od próby jakiegoś niepozwalania na to, żeby wstyd całkowicie zdominował moje życie. I tak jak pewnie zauważyłeś, tutaj trudno mi w ogóle o tym w jakiś taki spójny sposób mówić i to jest też taką dla mnie takim krokiem do tego, żeby tego wstydu się pozbyć, wstydu związanego z właśnie dorastaniem w takiej rodzinie i przede wszystkim z byciem jej nierozerwalną częścią, bo to jest też najtrudniejsze, żeby pogodzić się z tym, że jest się nierozerwalną częścią takiej rodziny, wyrosło się z niej w znaczeniu zarówno biologicznym, ale też takim środowiskowym, w znaczeniu wychowania. Radzenie sobie z tym w ten sposób, żeby to jakby całkowicie nie determinowało twojej osoby i żeby móc faktycznie później w późniejszym etapie dojść do jakiejś pewności siebie, do jakiegoś zaznaczenia swojej autonomii, to faktycznie wydaje mi się, że jest najtrudniejszym procesem, który też w takiej normalnej rodzinie przecież w dużej mierze załatwia właśnie ten bunt, czyli ta ekspresja. Wiesz co, już w zasadzie jesteśmy prawie przy końcu, ale chciałem jeszcze zapytać cię o coś, o czym już rozmawialiśmy, czyli chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym lęku, o takim wiecznym poczuciu lęku i o tym, że to też jest zdumiewające, tak jak rozmawialiśmy o tej pamięci przed chwilą, że te lęki mogą się w człowieku tak głęboko zagnieździć. Jak rozmawiałem z Maciejem Maćkowiakiem, psychologiem, o tym filmie Pozycja dziecka na temat nadopiekuńczości, to tam wspomniałem o tym, że u Arystotelesa się pojawia taka metafora poznania, że poznanie to jest jak odciskanie różnych kształtów w gorącym wosku, że coś tam się odciska, a potem pozostaje tylko jakiś kształt. Ten przedmiot, czyli bodziec znika, ale te kształty pozostają. No i to jest niezwykłe, że jakby tu nie chodzi tylko o bodźce zmysłowe, tylko jakieś doświadczenia emocjonalne też się mogą w tobie tak odciskać właśnie. Jakby była jakaś osobna taka woskowa tablica na to wszystko. No, na przykład jak z tym moim lękiem na basenie. Ja właśnie zakładam, że jakby doświadczyłem czegoś takiego, to trwało tam sekundę, ale że w jakiś sposób to się jakby zagnieździło we mnie, odcisnęło się we mnie taki lęk i potem właśnie mierzysz te swoje inne lęki jakimś takim stanem właśnie. I to jest niezwykłe, że te lęki mogą gdzieś tam zapaść w ciebie głęboko, w twoją podświadomość. No i co potem zrobić z tym, jak się z tym oswajać? No i tak jak też już mówiłaś o tym, że właśnie możemy sobie wyobrazić, gdyby ten film trwał dalej, że te potwory w ogóle znikną, potem się okazuje, że bohaterowie znajdują sposób na to, żeby tam walczyć z nimi skutecznie, mogliby je wszystkie wyeliminować, ale możemy sobie wyobrazić, że oni byliby cały czas przerażeni, bo oni cały czas są straumatyzowani, są w takim stanie napięcia permanentnego, tak jak rozmawialiśmy. Jest taka scena trochę zabawna poniekąd nawet, jak słychać jakieś tam hałasy, oni są tacy przerażeni i się okazuje, że tam jakieś szopy z dachu spadają, prawda? I uciekają stamtąd, a oni tam wyglądają jakby mieli skonać po prostu z przerażenia, tam takie puszyste zwierzaki. No i właśnie jakby wyobrażam sobie, że tak jest z tym DDA, że to są takie lęki, które nie wiem, jak właśnie jakoś w procesie terapii możesz próbować ten wosk w tobie, tą woskową tablicę trochę roztopić, ją wygładzić, pozbyć się tych lęków,
No ale one gdzieś bardzo głęboko tkwią. Bardzo mi pomaga przede wszystkim zauważenie. Zauważenie jest pierwszym krokiem, właściwie wydaje mi się, we wszystkich tego typu problemach związanych z jakimiś z naszym działaniem, czy czymś, co chcielibyśmy skorygować, czy z wszelkiego rodzaju zaburzeniami. Ale bardzo pomaga mi takie biologiczne spojrzenie na to, że po prostu bardzo podobne do tego odciskania w gorącym wosku, o którym mówisz, że po prostu w moim mózgu są już pewne ścieżki, którymi neurony łatwiej podróżują, bo są tak bardzo wychodzone, więc zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu te kwestie zagrożenia będę postrzegała tak jak w tym filmie, w tym puszystym szopie i muszę cały czas tę czujność zachować raczej w tym kontekście nie dostrzegania zagrożenia, ale raczej rozważania, czy to zagrożenie faktycznie jest tak istotne jak to, które było w dzieciństwie. I to jest bardzo trudne i ja właśnie nie potrafię znaleźć odpowiedzi, czy to jest do korekty całkowitej, czy jednak ten odciśnięty kształt już na zawsze będzie w ten sposób we mnie jakoś rezonował. Wydaje mi się, że jest bardzo różnie, no ale zawsze mamy wybór, jak się zachować w kontekście tego, co się w nas pojawia, bo wiadomo, że pojawiają się w nas bardzo różne rzeczy i nie zawsze byśmy wszystkie te rzeczy chcieli akceptować. Chcielibyśmy po prostu bardzo często, żeby coś zniknęło. Ale takim ciekawym podejściem jest po prostu próba zmiany reakcji na to. Faktycznie wydaje mi się, że największym problemem, jeżeli chodzi o mnie, jest to takie ciągłe poczucie zagrożenia, które tym naszym bohaterom pewnie towarzyszyłoby też po ustaniu tej katastrofy. Ja tak sobie myślę, że w takim najbardziej ogólnym ujęciu, właśnie takim trochę filozoficznym, też terapia polega na tym, że ty po prostu musisz próbować się jakoś zintegrować na nowo i jakoś zasymilować te trudne doświadczenia. To znaczy, no jakby nie wiem dokładnie, jak to wygląda w szczegółach, w jakichś tam różnych koncepcjach psychologicznych, ale w filozofii raczej taki obraz się powtarza, że zdrowa osoba to jest osoba jakoś zintegrowana wewnętrznie. Tak jak rozmawialiśmy o tym, że możesz się tak rozwarstwić. I właśnie my czasami w obliczu trudnych doświadczeń robimy coś takiego, że chcemy uciekać od tego źródła bólu w nas, ale wydaje się, że jakby chyba jedyną receptą na zdrowienie są jakieś próby asymilowania tych doświadczeń, to znaczy, żeby się mierzyć z tym i żeby to jakoś wcielić w siebie. No i to może być w takim przypadku, jak ten twój, ten, o którym rozmawiamy, to może być niezwykle trudne. No ale nie wiem, właśnie jak ty to sobie wyobrażasz? Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest to, co możesz zrobić? I jakby co ty robisz też w toku terapii, że po prostu się mierzysz z takimi trudnymi doświadczeniami i no jakby z każdą taką próbą zmierzenia się z nimi może być trochę łatwiej, bo jakby trochę się coś tam lepiej ułoży w twoim wnętrzu. Tak, to jest taki proces, który nie znika, kiedy jeden raz podejmiemy tę próbę, tylko faktycznie to nie zdarzy się tak, że nagle to wszystko się ułoży, tylko faktycznie to jest ciężka praca. Wydaje mi się, że właśnie najtrudniejsze są te początki, kiedy ten obraz świata jest tak zafałszowany, że trudno nam uwierzyć, że to wszystko w rzeczywistości zupełnie inaczej wygląda niż nam się wydaje. Wydaje mi się, że to jest charakterystyczne dla wielu problemów takich, z którymi się udajemy na terapię. I tak jak mówisz, każda ta kolejna próba jakby pokazuje nam i też uczy nas nowego nawyku, ale często to jest ciężka praca, no bo ten nawyk jest taką siłą, ten, który już w nas jest taką siłą, że bardzo łatwo, prostą drogą jest iść tą samą drogą cały czas. Więc to jest bardzo trudne. Wiesz co, jeszcze chciałem cię o jedną rzecz zapytać. Aha, chciałem zapytać o te horrory właśnie, bo to jest taka dyskusja, która się tam toczy gdzieś jakby w jakiejś teorii kina i w ogóle w jakichś kuluarowych rozmowach. Jak to jest z tymi horrorami? Czy to jest jakieś takie sadomasochistyczne, że sobie wywołujesz jakieś lęki po prostu? Czy horrory mogą mieć jakieś właściwości terapeutyczne? No bo jakby z horrorem jest tak, że oglądasz tam jakieś straszne rzeczy, których się boisz, ale oglądasz to w takich kontrolowanych i bezpiecznych warunkach, bo to jest po prostu film na ekranie. I czasami może chyba być tak, że się mierzysz dzięki temu z jakimiś swoimi lękami. No i właśnie jakby mówisz, wiem, że jakby oglądanie tego filmu Ciche Miejsce było bardzo trudne dla ciebie, ale jak ty to oceniasz? Czy to jakby
szkodzisz samej sobie, oglądając taki film i przypominając to sobie? Czy to w jakimś sensie ci pomaga, myślisz, czy masz jakiś neutralny stosunek do tego? Właśnie teraz po zobaczeniu tego filmu zdecydowanie mam do tego taki stosunek, że jeżeli jest jakaś szansa, że po prostu trafi się na jakiś temat, który coś w nas obudzi, który coś nam przypomni, to zdecydowanie to może mieć wartość terapeutyczną, bo takie właśnie próby powrotu do tego, co jest w nas bardzo głęboko zakopane, są bardzo trudne często i w ujęciu tego, że film przypomni ci o czymś takim, faktycznie wydaje mi się to strasznie jakąś dużą wartością, tylko że no, często te horrory są po prostu zupełnie inne niż jakieś takie, wiadomo, mamy odrębny gatunek jakichś horrorów psychologicznych, ale trudno po prostu powiedzieć, co faktycznie na nas zadziała, bo ja czytając opis tego filmu nie powiedziałabym, że on w ten sposób mi o czymś opowie, co jest tak bardzo moją historią, ale zgadzam się z tym, że horrory mogą mieć wartość terapeutyczną, jeżeli przypomną nam o czymś, co jest jakimś naszym doświadczeniem, ale czego nie zintegrowaliśmy w sobie i nie jest jakąś taką świadomą częścią naszej historii. No dobra, ja chciałem tylko na koniec powiedzieć, że ci dziękuję bardzo i wiem, że to była jakby trudna rozmowa dla ciebie, ale właśnie, no nie wiem, ja wierzę w coś takiego albo staram się wierzyć, że to jest tak, że takie rozmowy jakieś szczere, takie intymne, że one mogą mieć pozytywne znaczenie właśnie. I jakby na tym się też opiera idea częściowo tych podcastów moich, ale też jest tak w filozofii właśnie, że filozofia ci daje takie niby niewymierne rzeczy, ale bardzo proste, które jakby są niezwykle istotne. To znaczy na przykład to, żeby prowadzić jakieś realne rozmowy w życiu. A my je rzadko prowadzimy w zasadzie, więc to jest zadziwiające. No nie wiem, ja sądzę, że to jest jakaś podstawa higieny psychicznej. Tak jak na przykład rozmawialiśmy to mówię, że widziałaś tą rozmowę z Szymonem o alkoholu. To była taka szczera rozmowa i ja jestem bardzo zadowolony z niej. I właśnie wydaje mi się, że to jest wartościowe i jakby też bym zachęcał wszystkich do tego, żeby tak rozmawiać ze sobą szczerze, nawet na jakieś bolesne tematy. Nie wiem, jak będzie z tobą, ale właśnie no mam nadzieję, że jakby, wydaje mi się, że takie rozmowy mogą pomagać, że jak się skonfrontujesz z czymś bolesnym, porozmawiasz o tym szczerze, to że można się tak jakoś powoli przynajmniej integrować, jakoś tak się oswajać z tymi trudnymi doświadczeniami. Ja też Ci bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się tymi moimi odczuciami w stosunku do tego filmu, bo dla mnie to z troszeczkę innej perspektywy jest ważne. Ja właśnie dopiero teraz zaczynam mówić o tym moim problemie związanym z dorastaniem w domu alkoholowym. I jeszcze nie wiem jak, ale chciałabym bardzo popularyzować ten temat, więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to też jest bardzo cenne. Tak. Dobra, ja ci dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Ciebie zatrzymam i jeszcze na chwilę cię zostawię, a tobie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.